I like that. Świat się kończy. Kultowa amerykańska marka Pivot zaprezentowała rower bazujący na chińskim silniku Avinox M2S. Ma 150 Nm. Miałem przyjemność dużo pojeździć na tym rowerze podczas mojego pobytu w finale Ligure. Z Włoch wróciłem bez roweru, ale za to z masą materiału wideo oraz olbrzymią ilością przemyśleń. Najważniejsza myśl. Jeżeli kupisz rower z najnowszym silnikiem Avinox M2S, który ma 1300 W mocy, to spoczywa na tobie olbrzymia odpowiedzialność. Porównałbym to do zakupu Porsche 911 Turbo S i używania go na co dzień na drogach publicznych. O co mi chodzi z tą odpowiedzialnością? Wyjaśnię w filmie. Aby było ciekawie, przygotowałem 32 pytania na temat Pivota Shuttle AMPD, wyposażonego w silnik Avinox M2S. Wideo krótkie, ale treściwe. Lecimy. Czy silnik Avinox M2S jest mocny? Tak, jest bardzo mocny. Generuje maksymalnie 1300 W mocy i 150 Nm momentu obrotowego w trybie Boost. Jest zdecydowanie mocniejszy niż każdy inny silnik centralny, na jakim jeździłem. Pod górę totalne szaleństwo. Czy rower zrywa łańcuch przy jeździe na pełnej mocy? Przyznam, że próbowałem urwać łańcuch podczas testów. Cały czas jeździłem na trybie turbo i często włączałem boost. Biegi zmieniałem pod pełnym obciążeniem i nic. Funkcja Smooth Shift działa fantastycznie. Gdy wciskasz przycisk zmiany biegu na manetce, silnik na chwilę redukuje moc i biegi zmieniają się super płynnie. Działa to tylko z przerzutkami SRAM AXS T-Type. Czy silnik Avinox M2S stuka na zjazdach? Nie odnotowałem jakiegokolwiek stukania na zjazdach, a ucho mam bardzo czułe. Pierwsza generacja silników grzechotała. M2S jest cichy na zjazdach. Silnik generuje zdecydowanie mniejszy opór podczas pedałowania z wyłączonym silnikiem. Firma Avinox ogarnęła większość bolączek ich pierwszego, bardzo dobrego systemu M1. Jaki jest realny zasięg roweru? Nie miałem możliwości sprawdzić, zrobię niebawem test zasięgu silnika Avinox M2S. Podczas testów jeździliśmy dużo. Ale w porze lunchu rowery były podłączane do szybkich 12A ładowarek i baterie błyskawicznie się ładowały. Czy silnik jest podobny do poprzedniej wersji, czyli do DJI Avinox M1? Tak, silnik ma niemalże identyczny wygląd zewnętrzny. Avinoxa M1 można odróżnić od najnowszego M2S w zasadzie tylko po plakietce na obudowie silnika. Co ciekawe, masa nowego silnika nieznacznie wzrosła do 2,6 kg. Obstawiam, że w środku jest trochę więcej miedzi. Jaka jest pojemność baterii w rowerze Pivot Shuttle AMPD? Klasyczne 800 Wh. Bateria ma masę 3,7 kg i zapewnia duży zasięg, oczywiście zależny przede wszystkim od wybranego trybu wspomagania. Dlaczego Pivot nie zamontował najnowszej, super lekkiej baterii Avinox FP700 o gęstości energii 220 Wh na kilogram? Nie wiem, może problem z dostępnością? Czy baterię można łatwo wyjąć do ładowania? Nie. Pivot zaprojektował ramę tak, aby bateria była na stałe przykręcona do ramy. Użytkownik nie powinien jej wyjmować. To czynność przewidziana tylko dla serwisów, gdyż konieczne jest wymontowanie silnika i osłon. Ja wiem, że Avinox zaprezentował nowe, wyjmowane baterie 600 i 800 Wh, ale Pivot zdecydował się na zintegrowaną 800. Jak długo trwa ładowanie baterii? Baterię 800 Wh możemy ładować z maksymalną mocą 508 W. W 90 minut naładujemy baterię od 0 do 75%. Ładowanie jest wolniejsze, gdy temperatura baterii jest bardzo niska albo bardzo wysoka oraz wtedy, gdy dobijamy baterię do 100%. Czy do Pivota AMPD można założyć mniejszą baterię 600 Wh? Nie, Pivot nie przewidział stosowania mniejszej baterii w modelu AMPD. W ramie są otwory technologiczne tylko pod dużą baterię. Czy w rozmiarze XS też zmieściła się bateria 800 Wh? Tak, choć ciężko w to uwierzyć, bo bateria 800 Wh jest bardzo długa. Bateria w każdym rozmiarze jest zamocowana bardzo nisko, a w rozmiarze XS bateria sięga niemalże pod stery. Niskie osadzenie baterii to niższy środek ciężkości roweru, a dzięki temu rower łatwo zmienia kierunek jazdy. Czy rama Pivota AMPD wykonana jest z karbonu? Tak, cała rama jest karbonowa.
Krzywki systemu Devulink są aluminiowe. Prowadzenie przewodów odbywa się przez porty w ramie, co ułatwia serwisowanie sterów. Rama wygląda bardzo ładnie, jest smukła i cieszy oko. Kolory ram są smutne, do wyboru tylko czarny albo czarno-fioletowy. Rower radosny i zabawowy, a kolory pogrzebowe. A może to są modne kolory? Co myślisz? Na jakich kołach jeździ ten rower? Fabrycznie Pivot AMPD przychodzi z fabryki zawsze jako mulet. Jeśli chcesz, to możesz na tył założyć duże koło 29 cali. Wyjątkiem jest rozmiar XS, gdzie na tył 29 podobno się nie zmieści. Zauważ, że Pivot to jedna z niewielu firm, która produkuje rowery w rozmiarze XS. Szacun, bo każdy rozmiar to mega koszty dla producenta, związane ze stworzeniem nowej formy dla przedniego trójkąta. Jaki jest maksymalny skok zawieszenia? 160 mm na widelcu i 150 mm na tylnej osi. W ramie znajduje się flip chip, którym możemy zmieniać kąt główki ramy, kąt podsiodłówki oraz wysokość suportu. W fabrycznym, w wysokim położeniu kąt główki wynosi 63,7 stopnia, a kąt podsiodłówki 76,5 stopnia. Dla testowanego rozmiaru M reach wynosi 460 mm, a stack 642,2 mm. Nowoczesne Geo poza tą płaską podsiodłówką i jedną długością chainstaya dla każdego rozmiaru ramy, który wynosi 443 mm. Czy jakość ramy jest perfekcyjna? Nie ma produktów perfekcyjnych, ale jest bardzo dobrze. Szukałem jakichś niedróbek i jedyne co zwróciło moją uwagę to brzydkie otwory techniczne, podłożyska na wahaczu. Dlaczego ich nie pomalowali? Dlaczego ich nie zaślepili jakimś plastikiem? Ja nie wiem. Pole do popisu dla mojego kolegi Sławka z firmy Vision Velo. Pewnie w kwadrans by coś zaprojektował i wydrukował na drukarce 3D. Nie wszystkim podobać się mogą podkładki pod mostkiem. Ja jestem rocznik 80 i chyba wolałbym klasyczne, okrągłe z karbonu. Te plastikowe nawiązują kształtem do kształtu mostka. Jaka jest realna masa roweru w rozmiarze M gotowego do jazdy? Masa roweru w najsensowniejszej według mnie specyfikacji, czyli Pro, z fantastycznym nowym zawieszeniem od RockShoxa, z pedałami, z koszykiem na bidon, bez wkładek, ale z mlekiem w oponach wynosi 22,9 kg. To jest całkiem lekki rower, mając na uwadze fakt zastosowania ciężkiego widelca, szalenie mocnego silnika i dużej baterii 800 Wh. Czy najnowszy ZEB to dobry widelec? To był mój pierwszy kontakt z najnowszym ZEBem i jestem na tak. Model na 2027 rok jest kompletnie przeprojektowany. Zwykle przy mojej masie 78 kg pompowałem ZEBy na 60 PSI, ale ten nowy chodzi na dużo wyższych ciśnieniach. Zacząłem od 120 PSI, a skończyłem na 135 PSI. Widelec jest łatwy w ustawieniu i pracuje czuło, niczym widelec ze sprężyną stalową. Jaka jest masa tego widelca? Zaskakująco wysoka. Poprzedni ZEB miał masę około 2,3 kg, a ten waży aż 2,6 kg. Czyli jest tak ciężki jak krytykowany za masę Fox Podium. Czy wynika to z tego, że jest nafaszerowany złotem? Nie sądzę, ale robi w terenie jak złoto. Proponuję, abyś przetestował, jak tylko będziesz miał okazję. Czy zawieszenie Devulink jest dobre? Devulink pracuje wybitnie dobrze. Kupując Pivota płacisz głównie za ramę i za tego legendarnego Devulinka, czyli system zawieszenia bazujący na dwóch krzywkach. Rower niesamowicie wybiera nierówności, a jednocześnie daje świetne podparcie w zakrętach. Jeżeli umiesz pompować na nierównościach, to możesz niemalże za darmo nabierać prędkości, wciskając rower w odpowiednich miejscach na trasie. Jeżeli nie umiesz pompować, to polecam się tego nauczyć. Pump tracki, które wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu, są idealnym do tego miejscem. Czy brakowało mi skoku zawieszenia na trasach w finale Ligure? Jeździłem we Włoszech modelem LT, Long Travel, i mi się bardzo podobało. Kolejnego dnia siadłem na AM-a, czyli All Mountain. Obawiałem się, że w AMPD będzie mi brakowało skoku, ale okazało się, że jest całkiem ok.
To nie jest hardkorowe enduro jak Pivot Shuttle LT. To jest uniwersalny rower górski, który zadowoli większość rowerzystów, a we wprawnych rękach będzie super szybką maszyną. Tylko popatrz na Vito Bambino. Czy można powiększyć skok zawieszenia? W dokumentacji technicznej Pivot jasno informuje, że nie powinniśmy powiększać skoku widelca. Skoku na tyle też nie zwiększysz, bo damper ma wymiar 185 na 55, czyli maks dla tej długości. Zapewne pojawią się za jakiś czas akcesoryjne krzywki od specjalistów od krzywek, ale Pivot ostrzega, że kombinowanie równa się natychmiastowej utracie gwarancji na ramę. Fabrycznego skoku jest wystarczająco dużo. Rower fantastycznie spisywał się na trudnych trasach w finale Ligure, co potwierdzali również inni dziennikarze podczas dyskusji przy makaronie. Czy łatwo jest skontrolować tak szaloną moc silnika podczas podjazdów? Do Włoch poleciałem z moim szanownym kolegą Michałem Lalikiem z oneenduro.pl. Już przed testami znaliśmy parametry silnika Vinox M2S i dużo rozmawialiśmy o tym, że takiej mocy amator prawdopodobnie nie będzie w stanie kontrolować. Że rower będzie szedł na koło, że będzie buksował, że będzie wyrywał, że normalny człowiek tego nie ogarnie. I doznaliśmy szoku. Jak dobrze ci Chińczycy to ogarnęli. Nawet na turbo, nawet na boost rower jest mocny, ale grzeczny. Masz pełną kontrolę nad tą dziką mocą. Szok i niedowierzanie. Dlaczego wypłaszczony kąt rury podsiodłowej utrudnia podjeżdżanie? Kąt podsiodłówki w Pivocie AMPD jest ok do większości zastosowań. Ale miej na uwadze, że rowerem możesz podjeżdżać tak strome rzeczy, których normalnie nawet nie chciałoby ci się wpychać. W związku z tym, w tego typu rowerze chciałbym mieć bardziej stromą podsiodłówkę, aby siedzieć bardziej na przodzie roweru. Jak lubisz podjeżdżać strome rzeczy, to przesuń siodło na maksa do przodu i obniż kokpit, wyjmując kilka podkładek. Ja drugiego dnia obniżyłem kokpit o 15 mm i było o niebo lepiej. Jak zmieniać biegi podczas podjazdów na pełnej mocy? Jednym słowem, bezmyślnie. Idziesz pełnym ogniem pod górę i klikasz w manetkę, kiedy chcesz. Smooth Shift w połączeniu ze SRAM-em działa rewelacyjnie. Biegi zmieniają się płynnie pod pełnym obciążeniem. Pro tip dla całej konkurencji Avinoxa. Nie wymyślajcie koła na nowo. Skopiujcie to rozwiązanie od Chińczyków. Ja wiem, że to brzmi dziwnie. Skopiujcie od Chińczyków. Działa tak dobrze. Jak nie denerwować innych rowerzystów podczas użytkowania roweru z silnikiem Avinox M2S? Kojarzysz ten moment, kiedy jedziesz swoim e-bike'iem pod górę i mijasz prawdziwego rowerzystę na rowerze analogowym? Ja wtedy zwykle zwalniam, mówię dzień dobry, przekazuję wyrazy podziwu dla formy rowerzysty na analogu i powoli wyprzedzam i przyspieszam. Podobnie jest jak jedziesz na Avinox M2S na pełnej mocy i mijasz normalne, mocne elektryki. Różnica w mocy i prędkości podjazdu może być olbrzymia. Bardzo Cię proszę, nie szpanuj, nie świruj, nie wyróżniaj się, bo przez takie mocne silniki kiedyś, nie daj Boże, władze lasów i ścieżek mogą nam ukrócić dostęp do naszych ulubionych tras. Można mieć Porsche 911 Turbo S, przestrzegać przepisów na co dzień na drogach publicznych, a rekordy bić na torach wyścigowych. Tutaj jest ta wspomniana odpowiedzialność, która spoczywa na posiadaczach bardzo mocnych pojazdów mechanicznych. Czy jest sens kupić Pivota AMPD i jeździć nim na eko? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Pierwszy Avinox jest udanym silnikiem, a nowy jest jeszcze lepszy. Jak będziesz jeździł na delikatnych trybach wspomagania, to silnik będzie pracował ciszej. Zużycie napędu będzie o niebo mniejsze. Zasięg będzie olbrzymi, a cudowny czas spędzony w siodle w górach większy. Każdy tryb można personalizować i dostosować wspomaganie silnika do swoich potrzeb. Czy Pivot AMPD dobrze zjeżdża? Tak, zjeżdża wyśmienicie. Lubię pracę systemu DevuLink w rowerach Pivot. Zawieszenie pracuje wybitnie dobrze, jest odpowiednio progresywne i doskonale połyka nierówności terenu. Rower stoi wysoko w skoku i nie zapada się zbytnio podczas pedałowania, nawet na stojąco. Chainstay jest krótki, środek ciężkości nisko, a koło na tylnej osi małe. Dzięki temu rower fantastycznie skręca nawet na ciasnych, stromych
agrafkach. Dlaczego Pivot nie stosuje rozwiązania High Pivot w swoich rowerach? Jak to nie stosuje? Stosuje system High Pivot w swoim rowerze zjazdowym, który nazywa się Phoenix. Natomiast inżynierowie z firmy Pivot są przekonani, że do rowerów enduro albo do e-bike'ów DW-Link sprawdza się zdecydowanie lepiej. Przy obecnych szalonych mocach silników stosowanie dodatkowej rolki to duża komplikacja konstrukcji i proszenie się o techniczne kłopoty. Wiem coś o tym z własnych doświadczeń. Jak radzą sobie opony Continental dedykowane do enduro na trasach w finale Ligure? Od dłuższego czasu jestem fanem opon dedykowanych do DH, a w testowanych rowerach mieliśmy zamontowane opony Cryptotal do enduro. Opony były zamleczone, ale bez wkładek, dlatego napompowałem je więcej niż normalnie bym napompował. Na przodzie miałem 20 PSI, a na tyle 21. Podczas 2 dni intensywnych jazd złapałem 2 kapcie. Jeden to nie fart, bo w przednią oponę wbił mi się drut na rollercoasterze. Drugi to moja wina, bo wpakowałem się w ostre kamienie i dobiłem oponę do obręczy na trasie X-Men. Muszę przyznać, że opony świetnie trzymają się na wierzchni, a jednocześnie bardzo lekko się toczą. Gdybym kupił taki rower, to założyłbym wkładkę na tył i na nich jeździł. Czy Pivot AMPD chętnie odrywa się od ziemi? Tak, zawieszenie jest bardzo sprężyste i rowerarz się prosi o to, żeby przeszkody przelatywać, a nie przejeżdżać. Masa roweru to 22,9 kg, czyli mało jak na tak mocnego elektryka. Niska masa sprzyja skoczności. Przy odrobinie wprawy możemy atakować drewniane bale jak na motocyklu, wykorzystując moc silnika. A jeżeli coś pójdzie nie tak, to naszą zębatkę chroni fantastyczna, oldschoolowa, gruba, okrągła osłona wykonana z aluminium. Dlaczego prezentowany rower jest tak cichy na zjazdach? To kombinacja cichej przerzutki ze sprzęgłem, solidnej osłony chainstaya, starannie poprowadzonych przewodów w ramie oraz niegrzechoczącego silnika i baterii przykręconej na stałe do ramy. Cichy rower to zawsze szybszy rower, bo możemy myśleć o trasie, a nie o niepożądanych odgłosach. Pivot potrafi produkować ciche rowery, a to nie jest łatwa sztuka. Czy kupiłbym rower z silnikiem Avinox M2S? Gdybym był na zakupie e-bike'a, to zdecydowanie rozglądałbym się za rowerem na silniku Avinox M2S. To bardzo dopracowany system, dysponujący szaloną mocą, z której chętnie bym korzystał. W przeszłości, jak nie znałem jeszcze rowerów enduro, to startowałem w motocyklowym supermoto, w cross country i sporadycznie w motocrossie. Lubię mocne silniki, które potrafią rzucać kamieniami spod tylnego koła podczas przyspieszania. Czy kupiłbym Pivota AMPD? Trudne pytanie. AMPD to świetny, wszechstronny rower, ale z obecnej palety Pivota wybrałbym model Shuttle LT. Tylko dlatego, że ma łatwo wymienną baterię, większy damper i skok zawieszenia oraz stromy i regulowany kąt podsiodłówki. Moc Avinoxa bardzo mnie kusi, ale z Boschem też da się szybko podjeżdżać. Ale gdyby tak Pivot zrobił Shuttle'a LT na Avinoxie... Dobra, koniec gdybania. Posłuchaj, najlepszy rower to ten, który masz. Proszę, wyłączaj już tego YouTube'a i idź pojeździć na swoim rowerze. A jak nie masz jeszcze roweru, to warto rozważyć zakup Pivota AMPD. Polecam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli materiał się Tobie podobał, to proszę rozważ subskrypcję kanału Dr. E-Bike. Zapraszam również na mój drugi kanał, który nazywa się Derek. Tutaj masz skrót, na którym to publikuję realne testy zasięgu rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Do zobaczenia za tydzień z prądem. Hej!